Cześć. Nieco spóźniony, bo obiecałem już tydzień temu ten filmik, ale jest zrobiony, więc zapraszam Was do obejrzenia filmiku o tym, jak zrobić niesamowitego killera na lipienia. Wspominałem już o tym, że projekt jest mój, wspominałem o tym, że jest przeze mnie przetestowany. Jest znakomitą muszką, naprawdę polecam wyjątkowo. Zwróćcie uwagę, jak prosta jest w swojej budowie, a jednocześnie naprawdę zadziwi Was skutecznością. Pogoda nam na szczęście jeszcze dopisuje, więc myślę, że skorzystacie z niej jeszcze w tym sezonie. To co? Zapraszamy! Dla oszczędności czasu nawinąłem już nić wiodącą i przymocowałem ogonek. Ogonek robimy z kilku promieni Coq de Leon. One znakomicie nadają się na taki typ ogonka. No i mocujemy sobie oczywiście piórko CDC, z którego będziemy budowali nasz tułów. Mocujemy je na początek kilkoma zwojami, dwoma zwojami powiedzmy i przeciągamy je sobie pod nitką, żeby związały nam promienie. Odjeżdżamy nitką do początku haczyka. No i teraz trzeba to piórko skręcić. Można to zrobić oczywiście w palcach. Niekoniecznie trzeba mieć inne narzędzia. Ja używam narzędzi dedykowanych do tej pracy. Narzędzi Marka Petitjeana. Dobra. Słuchajcie, trzeba teraz dość mocno skręcić to piórko, żeby nam za wiele tych promieni nie zostawało, ale jednocześnie, żeby jednak troszkę ich było, ponieważ one nam będą w pewnym sensie, w pewnym zakresie właściwie udawać podnóża. Dobra. To już będzie ok. Odcinamy oczywiście wszystko, co nam będzie zawadzało. I posłuchajcie, te wystające promienie proponuję wyskubać. Niekoniecznie strzyc to, co nawinęliśmy na haczyk, ponieważ, tak jak powiedziałem, to nam troszkę będzie fruwało na boki w wodzie, że to tak określę, i będzie nam udawało odnóża. Teraz rzecz bardzo istotna, no to kołnierzyk. Właściwie to już końcóweczka. Kołnierzyk robimy z promieni pióra pawia. Odcinamy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Zostawiamy tę środkową, najmocniejszą część. Robimy dość gęsty ten kołnierzyk, żeby był dość wyraźny, żeby te przedchlinki jakieś nam naśladował. Nawijamy sobie. Ja w tym momencie zwykle tutaj na kawałek tej nitki nakładam kropelkę albo i pół kropelki szelaku i nawijam. Ona nam związuje, od razu zalepia całą nitkę. Teraz nie będę tego robił. Oczywiście jeszcze nawinę te dwa zwoje. Wezmę finisher i kończymy naszą muchę. Słuchajcie, to jest mucha naprawdę z gatunku must have. Jest przeze mnie sprawdzona, jest przeze mnie przetrenowana, jest znakomita. Jest killerem niewyobrażalnym. Nawet nie przypuszczałem, że będzie aż tak skuteczna. Polecam ją na lipienie, szczególnie na lipienie. Myślę, że również pstrągi będą sobie z nią znakomicie radziły i będą bardzo zainteresowane. Na malutkie, na większe lipienie jest muchą znakomitą. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.